Cześć, z tej strony Dawid. W dniu dzisiejszym porozmawiamy sobie o tym, czym jest płynność danego tokena, czym jest płynność na rynku, co to znaczy, że rynek jest głęboki, co to znaczy, że rynek jest płytki oraz powiemy sobie o tym, czym są low capy, jakie niosą ze sobą zagrożenia, na co należy uważać. I pamiętajcie, że to wszystko to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie, to nie są porady inwestycyjne. Jeżeli to rozumiecie, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i zaczynamy. Dzisiejszy odcinek będzie na podstawie projektu Floix, ponieważ polski YouTube huczy o tym projekcie, a ja jako, że mam podstawiony przykład pod nos, to postanowiłem wykorzystać tą sytuację i na samym początku powiedzmy sobie, czym są low capy. Low capy to projekty, które mają bardzo małą kapitalizację. Kapitalizacja, czyli market cap, obliczamy mnożąc ilość tokenów razy ich cenę. Przejdźmy sobie na stronę CoinGecko. W tym przypadku kapitalizacja rynkowa nawet nie jest pokazywana, ponieważ jest tak niska. Na CoinMarketCapie również nie ma obliczenia tego, pewnie ze względu na póki co niską kapitalizację. Nie wiem, czy póki co, być może projekt się rozwinie, nie mam pojęcia, przyszłość pokaże. Natomiast co chciałem Wam powiedzieć, to że projekt w MarketCapie jest na ponad 4500 miejscu, a jego obrót jest na ponad 4000 miejscu, czyli naprawdę na razie jesteśmy nisko. Żeby Wam zobrazować, jaka jest przepaść między topowymi projektami, wejdźmy na stronę CoinMarketCapu i przejdziemy do Bitcoina, czy weźmy sobie jeszcze chociażby Cardano. Jeżeli chodzi o Bitcoina, market cap mamy ponad 500 miliardów dolarów, dzienny wolumen to jest ponad 9 miliardów dolarów. Jeżeli chodzi o Cardano, market cap powyżej 8,5 miliarda dolarów. Jeżeli chodzi o wolumen, to już jest tylko 93 miliony dolarów, tylko albo aż, zależy jak kto na to patrzy. Natomiast jeżeli chodzi o Cardano i sprawdzimy sobie giełdy, na których jest, to mamy informację, że jest tych giełd bardzo dużo i tak samo w przypadku Bitcoina. Wróćmy do Floixa i patrząc na giełdy, na których możemy handlować tym tokenem, mamy informację, że znajduje się on tylko na jednej giełdzie, na MEX-ie. I w tym przypadku wolumen nie przekracza 30 tysięcy dolarów. Co to oznacza? Że jeżeli ja chciałbym zainwestować 100 tysięcy złotych w Floixa, czyli w przybliżeniu 25 tysięcy dolarów, to ja dzisiaj kupując za taką kwotę Floixa zrobiłbym ponad 50% obrotu ogólnie na rynku Floixa. I teraz jeżeli ja wszedłbym na giełdę MEX i wystawił zlecenie, że chcę kupić Floixa po 2 dolary za sztukę, to inne osoby, które chcą sprzedać Floixa taniej, bo teraz jest bardzo tanio, moje zlecenie złapałoby te oferty i zrealizowałoby się wymiana po 2 dolary. Ja bym kupił po 2 dolary, chociaż mógłbym po takiej cenie, czyli no niecałego centa. Ja bym tym zleceniem wchłonął ten rynek. I co by się wtedy stało? Wtedy cena na wykresie by eksplodowała do 2 dolarów. I nastałaby konsternacja, ponieważ niedoświadczeni ludzie pewnie rzuciliby się i zaczęliby kupować dalej Floixa po 2 dolary 1 cent, 2 dolary 2 centy i tak dalej. Natomiast doświadczeni wiedzieliby, że jest to nienaturalne i albo ten projekt wszedł we współpracę z jakąś mega dużą firmą i te wzrosty są uzasadnione, albo ktoś się pomylił, popełnił błąd i zakupił po tak drogiej cenie Floixy, przez co przepłacił. I teraz Wy, nawet jeżeli chcielibyście kupić Floixa i chcielibyście zapłacić za jednego Floixa 2 dolary, wystawilibyście takie ogłoszenie, to po jego realizacji cena by faktycznie poszła do góry. Natomiast to nie znaczy, że inni dalej będą po tyle kupować. Być może za chwilę ta cena się zwali z powrotem i tak najprawdopodobniej będzie. Jednak po samym zakupie cena eksploduje i ktoś, kto jest niedoświadczony, może cieszyć się, że ta cena eksplodowała od razu po jego zakupie, ale ona eksplodowała dlatego, że to on zakupił te projekty, ponieważ jest bardzo mała płynność na rynku, czyli rynek jest płytki. Gdyby rynek był głęboki, to znaczy, że byłby o wiele większy wolumen, o wiele więcej ofert kupna i sprzedaży byłoby na rynku i nie tak łatwo byłoby ruszyć ceną projektu, ponieważ jeżeli przejdziemy sobie na przykład na Bitcoina, to sprawdzając wolumeny są one bardzo duże i żebyśmy my ruszyli ceną takiego Bitcoina jako jeden gracz, to potrzebowalibyśmy naprawdę ogromnego kapitału, żeby doprowadzić do ruchu ceny Bitcoina. Oczywiście rynek kryptowalut jest niczym w porównaniu do rynków tradycyjnych finansów, natomiast chciałbym pokazać, że tak samo rynek Floixa jest bardzo mały w porównaniu do rynku Bitcoina
i takimi low capami bardzo łatwo jest manipulować, kontrolować cenę, jeżeli ktoś chciałby to zrobić. Pamiętajcie, uważajcie na to, ponieważ low capy, fakt, mogą dać super zysk, jeżeli wejdziecie na samym początku, a projekt będzie się rozwijał, to prawda, natomiast jeżeli ten projekt na razie ma małą płynność, małą kapitalizację, to bardzo łatwo manipulować jest jego ceną, przez co zwłaszcza łatwo manipulować niedoświadczonymi graczami na rynku. Dlatego pamiętajcie, należy uważać na płynność na low capach, być szczególnie ostrożnym. Jeżeli ktoś inwestuje w takie rzeczy, naraża się na ogromne ryzyko, zwłaszcza jeżeli wrzuci jakąś większą kwotę, a okaże się, że ten projekt nie wypali i się zwinie, to w konsekwencji ta osoba zostanie z tokenami, które są bezwartościowe i tak naprawdę już nigdy nie odzyska zainwestowanej kwoty, ponieważ nie będzie miała jak, komu i gdzie sprzedać tokenów, które posiada, bo on zwyczajnie nie będzie już sobą nic reprezentować. Dlatego pamiętajcie, bądźcie szczególnie ostrożni na low capy, sprawdzajcie płynność projektów na rynku. Jeżeli wynieśliście z tego filmu jakąś wiedzę, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!